Cześć, witamy na kanale Wyjątkowe Motocykle. Dzisiejszym bohaterem jest Honda Africa Twin 1100 Adventure Sport. Całkowita nowość, motocykl, który jest modelowo na rok 2024. Mamy jeden z pierwszych egzemplarzy, który już został zarejestrowany w 2023 roku, ale żeby nie truć, to podejdę do motocykla i go Wam zaprezentuję. Już szybciutko podbiegam. Motocykl tak się prezentuje w całej swojej okazałości. Osobiście uważam, że najpiękniejszy kolor, tak zwany tricolor, biało-niebieski, czerwony. Motocykl jest w wersji Adventure Sport, czyli to jest ta wersja najbardziej bogato wyposażona, z pełnym okufrowaniem, na złotych felgach. Na felgach możecie zwrócić uwagę, mamy jeszcze takie fajne oznaczenia kolorystyczne, właśnie podkreślające tą barwę tricolor. Mamy nawet do zestawu takiego baga, do którego możemy włożyć telefon i różne jakieś nasze takie drobne gadżety. Motocykl jest napędzany łańcuchem. Nie jestem zwolennikiem, ale tutaj bardzo ładnie to pracuje. Oczywiście będzie trzeba o to dbać, smarować. Wersja Adventure Sport, podkreślę, jest motocyklem, które zawieszenie ma już fabrycznie, elektrycznie regulowane, czyli już nie mamy opcji wyboru. Tak jak powiedziałem, przejechałem nim 300 km, nie do końca jeszcze jestem wjeżdżony, ale już czuję, że ten motocykl naprawdę bardzo ładnie kładzie się w zakrętach, wchodzi w te zakręty. Motocykl jest postawiony na przednim kole 19-calowym i wydaje mi się, że to właśnie to koło robi robotę, żebyśmy tym motocyklem mogli jeszcze bardziej perfekcyjnie jeździć po zakrętach. Tutaj jest takie założenie producenta, że te motocykle jeżdżą 90% po asfalcie, w związku z tym nastawienie jest do ustawień pod asfalt. Kolejna rzecz, którą tutaj muszę pochwalić w tym motocyklu, to jest CarPlay. Uważam, że to urządzenie po prostu działa. Możemy na naszym ekranie zrzucić sobie mapy z telefonu i to działa. Przerabiałem już bardzo dużo map, które są dedykowane przez różnych producentów motocykli i powiem Wam, że za każdym razem to testuję i za każdym razem mówię nie, wkładam telefon i jadę na nawigacji telefonu. Tutaj bawię się CarPlayem z telefonu. Telefon sobie zamocowałem w tym bagu. Połączenie z CarPlayem odbywa się, no niestety, jeszcze po przewodzie, pewnie kwestia czasu, pewnie w końcu się to pojawi. Ten motocykl poza frajdą z jazdy pozwala nam jeszcze bawić się tymi ustawieniami, które dają nam takie poczucie wpływu na jakość prowadzenia tego motocykla. Miałem przyjemność też poprowadzić ten motocykl z pasażerem i tutaj moja opinia jest taka, że to jest motocykl do podróżowania na dłuższych dystansach. Jest lżejszy od najcięższych turystyków, ale prowadzi się wyśmienicie, zarówno jadąc samemu i zarówno jadąc z pasażerem. A to też jest bardzo ważne, jak ten motocykl prowadzi się z pasażerem, żebyśmy nie czuli takiego dyskomfortu w czasie drogi, że pasażer nam przeszkadza. No to słabo tak trochę, jak pasażer by nam przeszkadzał, jadąc w jakąś dłuższą wyprawę, no bo jak już jedziemy z kimś, no to czerpiemy z tego przyjemność. Odnośnie tego, co tutaj mamy przy manetkach. Powiem Wam, że zajęło mi co najmniej 40 minut, zanim wyruszyłem w pierwszą podróż i poustawiałem sobie to wszystko, co tutaj jest. Postudiowałem instrukcję. Powiem Wam, że ta instrukcja jest bardzo potrzebna. Intuicyjnie zajmie to naprawdę dużo czasu. W momencie, jak sobie to już poustawiamy, skonfigurujemy, działa to świetnie. Posiada bak o pojemności 24,8 litra. To w porównaniu z tą zwykłą wersją daje nam około 6 litrów więcej. Producent mówi, że spalanie w tym motocyklu mamy na poziomie 4,9 litra. No to gdybyśmy mieli takie spalanie, to prawie 500 km moglibyśmy na tym baku przejechać. Moje pierwsze 300 km jednak pokazało spalanie na poziomie 6,5 litra. No i by się zgadzało, bo zatankowałem 20 litrów po 300 km, a więc troszeczkę chyba zawyżyłem to spalanie. No i wydaje mi się, że to, co najważniejsze, o czym musimy wspomnieć, to jest skrzynia biegów. To jest pierwszy motocykl, w którym mamy automatyczną skrzynię biegów DCT. Ta skrzynia jest rewelacyjna. Posiada 4 tryby. Tryb D, taki najbardziej drogowy, rekreacyjny, stabilny. Biegi bardzo szybko się zmieniają. Oraz 3 tryby sportowe. Na każdym z tych trybów sportowych kręci nam do wyższych obrotów.
Zaczyna to wtedy działać już jak przy manualnej skrzyni biegów. Przy tym poziomie pierwszym ta różnica między D jest niewielka, przy poziomie drugim już motocykl naprawdę zbiera się do wyższych obrotów, a przy trybie C to już czuć, że te biegi zmieniają się już przy wyższym przełożeniu. W lewej manetce możemy zbijać biegi do dołu, wbijać do góry i w tej wersji Adventure Sport dodatkowo jeszcze mamy możliwość robienia tego za pomocą dźwigni zmiany w lewej nodze, a więc jest czym się bawić. Po tych 300 km mam opinię bardzo, bardzo pozytywną. Myślę, żeby wyrobić sobie jeszcze zdanie na temat funkcjonowania tej skrzyni, potrzebuję zrobić tych kilometrów jednak więcej, ale już pierwsze odczucia bardzo pozytywne. Wszystkie te odczucia, które mam po wyprawie na Chorwację, żeby wcześniej przetestować ten motocykl, są bardzo, bardzo pozytywne. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego motocykla. Myślę, że większości z Was jazda na tym motocyklu będzie się bardzo podobała, a to, czy to będzie Wasz ulubiony motocykl, musicie sprawdzić sami. Ja Was serdecznie zapraszam do tego, żeby wypożyczać motocykl u nas w wypożyczalni. Możecie go wypożyczyć na jeden dzień, tydzień, miesiąc, ile chcecie. Zapraszam do naszej wypożyczalni. Cześć! Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.